Izabela Szmonik, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Zakończyło się spotkanie Trump-Putin. Co wiemy po tym spotkaniu? I czy jesteśmy bliżej pokoju? O tym dziś w Układzie Otwartym. Dziękuję wszystkim patronom oraz mecenasom, którzy wspierają Układ Otwarty. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem, zapraszamy na nasz profil na Patronite. Natomiast jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, zapraszam do kontaktu mailowego. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Marek Stefan, Układ Sił oraz Strategy in Future. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy już kilka godzin po tym intensywnym spotkaniu. Czy intensywnym to się zaraz okaże. Natomiast faktem jest, że to była pierwsza podróż Putina do USA od września 2015 roku, kiedy wystąpił na forum ONZ w Nowym Jorku. Teraz przyjechał do USA w trakcie wojny w Ukrainie. Dla wielu dziennikarzy to spotkanie budziło niesmak. Mieliśmy w nim symbol za symbolem, zaczynając od miejsca spotkania, czyli Alaska, bliskość geograficzna do Rosji, historia sprzedaży, baza wojskowa. Ledwo co Putin zszedł z czerwonego dywanu, tu nagle przelatuje mu nad głową bombowiec. Później panowie wsiadają do limuzyny, tej samej. Kto był lepszym aktorem w tym spektaklu? To bez wątpienia Amerykanie napisali scenariusz, ale czy Putin dał się złamać, czy raczej na tym zyskał? Wydaje się, że w tej warstwie narracyjnej, PR-owej jest to sukces przede wszystkim Rosji, no i samego prezydenta Putina, który tym spotkaniem przełamał pewną izolację dyplomatyczną. Dodajmy, że ta izolacja dyplomatyczna ona nie była pełna, dotyczyła głównie świata zachodu, bo w przypadku państw niezachodnich, państw grupy BRICS, szeroko pojętego globalnego południa, ta izolacja tak naprawdę nigdy nie wystąpiła. Natomiast spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z państwem, które jest wiodącym mocarstwem zachodnim, przełamuje już, można powiedzieć, w sposób ostateczny tę izolację. Więc to jest w tym sensie na pewno sukces Władimira Putina. Sam sposób przyjęcia przywódcy Rosji na Alasce również wskazuje na to, że Rosji udało się uwiarygodnić taką narrację, że Rosja jest jednym z mocarstw, które będzie decydowało o najważniejszych sprawach świata, o sprawach wojny, pokoju. Będzie Rosja siedziała przy stole, gdzie będzie się decydował kształt przyszłego systemu międzynarodowego. No i to jest przekaz, który jest w tej chwili powielany przez rosyjskie media. Więc na tym etapie, biorąc pod uwagę samą tą narrację, taki aspekt PR-owy, to tutaj na pewno Rosja sporo na tym zyskała. Natomiast warto podkreślić, że to może w odniesieniu do pewnych komentarzy, które się pojawiały w Polsce na temat takich wyrażających oburzenie wobec tego spotkania. Jeden z dziennikarzy napisał nawet o kadrach hańby i tak dalej. Warto pamiętać o dwóch rzeczach. Znaczy, stosunki międzynarodowe są przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię konkretnego ładu, porządku międzynarodowego, niemal zawsze domeną mocarstw. To znaczy nie zdarzało się w przyszłości świata tak, żeby to inne państwa, a nie mocarstwa decydowały o kształcie danego systemu międzynarodowego. I nie inaczej będzie w przyszłości. To, że my uwierzyliśmy w pewną opowieść o końcu historii i o tym, że czas jednobiegunowej chwili będzie trwał
trwał w nieskończoność. To jest raczej przejaw naszej naiwności, a nie lekcji, które powinniśmy wyciągnąć z historii. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli popatrzymy na historię amerykańskiej dyplomacji, przynajmniej od końca zimnej wojny, praktycznie każdy prezydent amerykański szukał jakiejś formy porozumienia z Rosją na danym etapie swojej prezydentury. To był prezydent Bush, który, przypomnijmy, spojrzał Władimirowi Putinowi w oczy i dostrzegł jego duszę. To był prezydent Obama, który przecież zapoczątkował słynny reset w dwustronnych relacjach. Wreszcie to był pierwszy prezydent Trump, jego pierwsza kadencja, słynne spotkanie w Helsinkach. No i wreszcie mamy drugą kadencję, potem był jeszcze przecież prezydent Biden, nie zapominajmy o spotkaniu w Genewie i o tych rozmowach, które dotyczyły m.in. kwestii zbrojeń strategicznych. Tam również była nadzieja na to, że uda się znaleźć z Rosją jakiś modus vivendi. No i wreszcie mamy drugą kadencję Trumpa i to spotkanie na Alasce, więc myślę, że Polska, państwa średnie, państwa naszego regionu muszą wreszcie zrozumieć i przyjąć do wiadomości, że stałym elementem amerykańskiej polityki zagranicznej jest poszukiwanie możliwości porozumienia strategicznego z Rosją. I ten motyw wraca. To nie jest tak, że że Amerykanie, nie wiem, uczą się i nie wiem, tak jak my byśmy chcieli to postrzegać, tak, że oni się wreszcie się zorientowali, że Rosjanie chcą ich oszukać, w związku z tym zmieniają swoją politykę. Nie, raz po raz Amerykanie wracają do pewnych wzorców swojego myślenia strategicznego i to nie jest kwestia tego, że Amerykanie się dają oszukiwać i tak dalej, tylko po prostu mają inną percepcję wydarzeń na świecie, mają inne interesy. My możemy mieć zbieżne interesy z Amerykanami, ale to nie jest to po prostu tożsamość interesów 1:1. I to powinna być najważniejsza lekcja, którą chyba powinniśmy wyciągnąć z tego pierwszego spotkania, bo przecież najprawdopodobniej dojdzie do kolejnego spotkania, być może już z udziałem prezydenta Zełenskiego. Też do polskich komentarzy i ogólnie do kwestii polskiej przejdziemy później. Teraz natomiast przejdźmy do tego, co ostatecznie ustalono na tym spotkaniu. Jakie były w ogóle oczekiwania przed tym spotkaniem? Też Trump powiedział, że po tym spotkaniu dowiemy się, na czym wszyscy stoimy. I jeśli szybko zakończy się to spotkanie, to znaczy, że było ono złe. A jeśli będzie dobre, to wkrótce osiągniemy pokój. Spotkanie trwało 3 godziny. Czy jesteśmy bliżej pokoju? No tego tak naprawdę nie wiemy, bo w zasadzie nie było konferencji prasowej w pełnym tego słowa znaczeniu, to właściwie była prezentacja 2 oświadczeń. Co ciekawe, pierwsze było oświadczenie Władimira Putina, co jest też ciekawe z punktu widzenia tego, że jednak to Amerykanie są gospodarzem szczytu, więc teoretycznie powinno być tak, że to prezydent Trump powinien rozpoczynać tę konferencję prasową, czy też jakieś takie zestawienie oświadczeń, z jakim mieliśmy do czynienia. No, tymczasem było na odwrót. My tak naprawdę wciąż nie wiemy, jakie są szczegóły ustaleń. Obaj panowie byli bardzo powściągliwi w komentarzach. Oczywiście podkreślali, że rozmowy były, to szczególnie prezydent Trump, że rozmowy były bardzo owocne, że już osiągnęli porozumienie w wielu kwestiach. Są też jeszcze elementy, których nie udało się rozwiązać, ale szczegółów nie znamy. Natomiast sam fakt, że będzie kolejne spotkanie, przynajmniej, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ono będzie, że ono się nie zakończyło deklaracją prezydenta Trumpa o tym, że w związku z taką, a nie inną postawą Rosji on wprowadzi kolejne sankcje na Federację Rosyjską, jest sukcesem Rosji. Znaczy, Rosji się udało skutecznie grać na czas i przeciągać ten proces rozmów. Z punktu widzenia Rosji to, co jest kluczowe, to żeby maksymalnie rozszerzać agendę rozmów z Rosją. Nie jest w interesie Rosji zawężanie jej tylko do spraw Ukrainy. Rosjanie, i wydaje się, że w tę stronę sam prezydent Putin i jego administracja będą chciały popychać cały ten proces. To znaczy, żeby włączyć do tych dwustronnych rozmów kwestię kontroli zbrojeń. Przypomnijmy, w roku 2026 w lutym wygasa ostatni traktat
który ograniczał uzbrojenia strategiczne, traktat New START, który został przedłużony jeszcze w trakcie kadencji Bidena, chociaż tutaj jeśli chodzi o stronę rosyjską, Rosja zawiesiła przestrzeganie tego traktatu, no ale prezydent Putin przed spotkaniem mówił, że jest gotowy i chętny do tego, żeby rozmawiać o zbrojeniach strategicznych. Mamy kwestie handlowe, mamy kwestie surowcowe, pojawiły się też informacje o tym, że Amerykanie mają być zainteresowani rosyjskimi lodołamaczami i tak dalej, więc na pewno Rosji będzie zależało, żeby tworzyć taką perspektywę, że w szeregu kwestii gospodarczych i tych strategicznych Amerykanie i Rosjanie mogą osiągnąć bardzo szybko porozumienie. No i ta Ukraina jest pewnym problemem, no ale czy warto poświęcać progres, który osiągnęliśmy, taki niewyobrażalny, w wielu innych kwestiach i ma to się wszystko zawalić tylko dlatego, że prezydent Zełenski prezentuje jakieś nieprzejednane stanowisko. Czy warto, amerykańscy towarzysze? No wydaje się, że to jest przekaz, który może płynąć ze strony Rosji. Mógł płynąć na tym spotkaniu na Alasce. I trzeba oddać tutaj Rosjanom, że Rosjanie są bardzo konsekwentni i spotkania dyplomatyczne na szczytach tego typu to jest z pewnością domena rosyjskiej dyplomacji, rosyjskich przywódców. Można wiele złego powiedzieć o Rosji, wskazać na wiele słabości Rosji, ale dwie rzeczy Rosji udało się tutaj, można powiedzieć, doprowadzić do takiego poziomu mistrzowskiego. To jest dyplomacja i zdolność do operowania własnymi służbami specjalnymi. I to jest z pewnością taki etap rozgrywki między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, gdzie Rosja zaczyna grać swoimi, przynajmniej stara się grać swoimi mocnymi kartami. Właśnie, czy konkluzją tego spotkania może być to, że Ukraina była tak naprawdę tutaj kwestią drugorzędną, bo nic konkretnego nie ustalono albo nie ma takiej woli, żeby się tym podzielić. Natomiast USA zależy bardziej na odciągnięciu Rosji od Chin, co może też świadczyć o tym skład delegacji, która została wysłana do USA. Było tam dużo przedstawicieli handlu i biznesu. Co pan może o tym powiedzieć? No ten element odciągania Rosji od Chin, czy poszerzania Rosji pola manewru, bo przypomnijmy, że Rosja wraz z pogłębianiem się tutaj konfliktu na Ukrainie popadała w coraz większą zależność gospodarczą od Chin. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, przynajmniej części amerykańskich strategów, to nie jest korzystne. Warto w związku z tym sprawić, żeby Rosja miała szersze pole manewru i nie była tak blisko związana z Chinami. Zresztą mówił o tym wprost parę miesięcy temu sam prezydent Trump, wspominał o tym również sekretarz stanu Marco Rubio, więc to jest element, który moim zdaniem wciąż jest obecny w myśleniu tej administracji. Czy uda się ostatecznie ten cel osiągnąć? To znaczy, czy uda się poszerzyć to pole manewru poprzez na przykład jakieś inwestycje amerykańsko-rosyjskie, pewne odprężenie też w relacjach politycznych, dyplomatycznych, no to zobaczymy. Natomiast nie można absolutnie wykluczyć, że jest to jeden z celów amerykańskiej dyplomacji, jeśli chodzi o te rozmowy. Czy Ukraina była tematem marginalnym? Ciężko stwierdzić, bo tak naprawdę my naprawdę niewiele wiemy o agendzie tego spotkania, przynajmniej na tym etapie, kiedy rozmawiamy. Sytuacja jest dynamiczna, rozmawiamy w sobotę rano, za parę godzin może się okazać znacznie więcej, natomiast z pewnością Ukraina była tutaj istotna, też ze względów personalnych, to znaczy Donald Trump już nawet wprost mówi o tym, że zależy mu na pokojowej Nagrodzie Nobla i temat wojny rosyjsko-ukraińskiej jest jednym z tych tematów, którymi Donald Trump chciał się zająć ze względu na to, że właśnie marzy o tej nagrodzie, bo tutaj już udało mu się być rozjemcą w kilku innych konfliktach, między Armenią a Azerbejdżanem, czy Indiami i Pakistanem. W związku z tym teraz mamy ten konflikt rosyjsko-ukraiński. Donald Trump liczy, że uda mu się tutaj osiągnąć jakiś istotny progres, też z tych względów osobistych. Więc to są te elementy, które wpływają na to, że
też sam Donald Trump ma chęć kontynuowania tych rozmów, co oczywiście jest na rękę Rosji. Ale w tej chwili trudno jeszcze przewidzieć, w którą stronę to pójdzie. Czy to pójdzie w kierunku jednak załamania się rozmów i kolejnych sankcji. Tu możemy porozmawiać, jakie są perspektywy sukcesu takiej kampanii, większego nacisku, czy jednak doprowadzi to do tego, że jednak Donald Trump stwierdzi, że nie ma sensu dalej angażować się w ten proces, ponieważ żadna ze stron realnie nie jest gotowa na żadne ustępstwo. W związku z tym zaangażowanie Stanów Zjednoczonych sprawia, że Donald Trump coraz bardziej wygląda na, można powiedzieć, frajera, tak? Który daje się rolować dwóm przywódcom skłóconych państw. Oni w zasadzie nie są zainteresowani żadnym kompromisem, w związku z tym po co się w to angażować, tak? Po co narażać na szwank własny wizerunek. To wciąż też jest możliwe rozwiązanie. Więc tak, no to na tę chwilę możemy to powiedzieć. Donald Trump powiedział po tym spotkaniu, że wszystko teraz zależy od Zełenskiego. Czego Ukraina powinna się teraz obawiać po tym spotkaniu? Albo może na czym może zyskać? No Ukraina może się obawiać właśnie tego rozwiązania drugiego, to znaczy, że ostatecznie sprawy zostaną tak obrócone, głównie w wyniku działań rosyjskiej dyplomacji samego Putina, że piłka znowu znajdzie się po stronie Ukraińców, że będzie tam cały czas, że to na Kijów zostanie zrzucona odpowiedzialność za potencjalne powodzenie lub niepowodzenie tych rozmów. Ten komentarz Trumpa sugeruje, że to jest realna groźba. To znaczy, że ostatecznie to prezydent Zełenski i jego administracja zostaną wskazani jako ci, którzy są niechętni porozumieniu. Mimo szczerych chęci, tak, które tutaj Donald Trump prezentuje, mimo szczerych chęci, które prezentuje prezydent Putin, no to jednak prezydent Zełenski się okazał nieprzejednany i to jest jego problem. W związku z tym, no i teraz jest pytanie, czy to pójdzie w stronę, jeżeli mówimy o takim scenariuszu, czy to pójdzie w stronę pod tytułem, no to my umywamy ręce jako Amerykanie od tej sprawy, bo tutaj już nie ma szans na progres, czy jednak konsekwencją będzie to, że Donald Trump stwierdzi, że w związku z tym trzeba przykręcić śrubę Ukraińcom. No bo to oni w końcu są tą stroną nieprzejednaną, tak? No i tu pojawiają się kwestie znowu odcinania informacji wywiadowczych, całego wsparcia wywiadowczego, kwestia związana z odcinaniem jeszcze płynącego uzbrojenia amerykańskiego, które zostało obiecane jeszcze przez administrację Bidena i tak dalej, nie? Więc to są czarne scenariusze dla Ukrainy. Scenariusz pozytywny jest taki, że Donald Trump traci cierpliwość, nadal chce zaangażować się w ten proces, ale uważa, że to Rosja jest problemem. No i decyduje się na zwiększenie sankcji. Tylko tu znowu pojawia się pytanie, jak bardzo kolejne sankcje będą skuteczne. Bo zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich tygodniach taką kluczową inicjatywą sankcyjną, która miałaby potencjalnie rzucić Rosję na kolana, była inicjatywa dwóch senatorów amerykańskich, Grahama i Blumenthala, którzy ogłosili taki projekt ustawy, zresztą popierany przez administrację Trumpa, żeby nałożyć około 500% cła na państwa, które kupują surowce i węglowodory od Rosji. Problem w tym, że mamy dwa państwa, które odpowiadają za lwią część tych zakupów. To są Indie i to są Chiny. I teraz Donald Trump już nałożył kolejne 25% cła, łącznie to jest już 50% cła na Indię, no ale to jest jednak daleko od tych 500%. Natomiast nie nałożył jeszcze tych sankcji na Chiny. I tu jest pewna kolizja interesów, i kolizja priorytetów, dlatego że w tej chwili toczą się rozmowy amerykańsko-chińskie na temat kolejnej umowy handlowej. Sankcje, może nie sankcje, tylko kolejne cła zostały odroczone do listopada. Na jesieni Donald Trump liczy na to, że uda mu się spotkać z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Chiny zresztą również udowodniły, że w wojnie handlowej stoją na mocnych nogach, bo mają dźwignię nacisku w postaci kontroli wydobycia i rafinacji metali ziem rzadkich, co w momencie wprowadzenia kontroli eksportu przez Chiny mocno uderzyło
w amerykański sektor przemysłowy. W związku z tym Chińczycy pokazali, że mają mocne karty, mówiąc językiem Donalda Trumpa. No i teraz jest pytanie, czy Donald Trump zaryzykuje powodzenie swoich rozmów z Chinami poprzez wprowadzenie sankcji wtórnych na Chiny za to, że kupują rosyjskie węglowodory, no bo trudno sobie wyobrazić, że Chiny zareagowałyby wówczas inaczej niż po prostu porzuceniem tych rozmów. Czy jednak będzie tak, że Donald Trump tych sankcji wtórnych nie wprowadzi, bo okaże się, że ważniejsze jest dla niego szukanie porozumienia handlowego i jakiegoś taktycznego odprężenia z Pekinem. Więc ja widzę tutaj po prostu pewną kolizję interesów i poważnie należy się zastanowić, jak kolejne ewentualne amerykańskie sankcje na Rosję mogłyby być skuteczne. Bo przecież już teraz mówimy o bardzo poważnym reżimie sankcyjnym. No więc jak te kolejne środki miałyby się okazać skuteczne? Nie wiem, mam poważne wątpliwości. W związku z tym ta strategia większej presji moim zdaniem ma sporo dziur, przynajmniej w takich teoretycznych założeniach. Właśnie przechodząc do Chin, czy Chiny mogą być zadowolone z tego spotkania, czy raczej to, że doszło do tego spotkania jest już dla nich zagrożeniem? Czy powinny się obawiać? Na tym etapie chyba nie, natomiast z punktu widzenia Chin, zresztą ostatnio to są takie bardzo ciekawe momenty szczerości polityków, dyplomatów, które warto zauważać. Podczas podróży do Europy szef chińskiej dyplomacji w rozmowie z Kają Kallas, czyli wysoko przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, stwierdził wprost, że w interesie Chin nie jest to, żeby Rosja przegrała ten konflikt. Ponieważ to sprawia, że dopóki konflikt trwa, sprawia, że Stany Zjednoczone nie mogą w pełni skoncentrować się na Indo-Pacyfiku, na powstrzymywaniu Chin. Wydaje się, że to było szczere, ale to był też komunikat bardzo oczywiście obliczony na konkretny efekt. Chiny sygnalizują, jeszcze Chińczycy mówili o jednej rzeczy bardzo ciekawej, którą też warto tutaj podkreślić, że gdyby Chiny faktycznie się zaangażowały tak na poważnie we wsparcie Rosji, to ten konflikt bardzo szybko by się zakończył. Sugerując, że mają taką możliwość, żeby wesprzeć Rosję jeszcze bardziej swoim potencjałem przemysłowym, czego jeszcze nie zrobiły na taką skalę, bo wiadomo, Chiny wspierają, ale to nie jest ten poziom wsparcia, jaki na przykład Ukraina otrzymuje ze strony państw Zachodu. W związku z tym dla Chińczyków im dłużej ten konflikt trwa, im bardziej on angażuje również i wysysa zasoby, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, zasoby wojskowe, tym lepiej. Chińczycy w związku z tym zyskują na czasie, mogą skupić się na tym, żeby budować swój potencjał wojskowy, testować swoje strategie ewentualnego przejęcia Tajwanu, wiedząc, że Stany Zjednoczone są uwikłane po drugiej stronie Eurazji. No, to między innymi dlatego znaczna część amerykańskiego środowiska strategicznego, która też jest obecna, przedstawiciele tego skrzydła są obecni w Pentagonie, w tej administracji, tak zwani powściągliwi, czyli ci, którzy głoszą konieczność ograniczenia amerykańskiego zaangażowania w Eurazji i skupienia się na Chinach, na priorytecie, no mają ważny argument, tak, w tej dyskusji, bo uważają, że po prostu Rosja nie jest zagrożeniem egzystencjalnym, nie ma szans na to, żeby tak jak Związek Radziecki zdobyć hegemonię w Europie. Natomiast Chiny jak najbardziej mogą zdobyć hegemonię w Azji Wschodniej, w związku z tym to tam powinny skupić się wysiłki amerykańskie, a Europą powinni zająć się po prostu Europejczycy. I to jest tutaj ważny element tej rozgrywki. W zasadzie chińska dyplomacja w ostatnich tygodniach dała mocny argument tej części amerykańskiego establishmentu strategicznego, która wzywa do jak najszybszej priorytetyzacji wobec właśnie teatru pacyficznego kosztem Europy. No właśnie, jak Europa teraz powinna się zachować? Co może wyciągnąć po tych rozmowach? No nie wiemy za wiele, tak jak pan wspomniał. Natomiast Trump powiedział, że zadzwoni do przywódców europejskich i zda im relację z tego spotkania. Ale co Europa teraz może zrobić? No jest to symptomatyczne, że nie było Europejczyków przy tych rozmowach. Pytanie, czy będą przy kolejnych,
A jeśli tak, to kto będzie reprezentował Europę? To jest ważne pytanie. Jeżeli w ogóle. No fakt tej nieobecności i fakt, że w ogóle przywódcy europejscy uznali, że już samym sukcesem jest to, że Trump chciał ich wysłuchać przed rozmowami z Rosją, uwzględnić ich oczekiwania, ich obawy, no, pokazuje, gdzie Europa się znalazła. Gdzie Europa, która kiedyś dyktowała światu zasady, na jakich ten świat ma funkcjonować. Europa, która była kolebką zachodniej cywilizacji, była miejscem narodzin imperiów kolonialnych, no dzisiaj jest tak naprawdę zależna od zewnętrznych graczy pod różnymi względami. No i prosi tutaj, żeby, jeżeli będzie taka dobra wola ze strony Amerykanów, żeby tutaj postulaty Europejczyków zostały uwzględnione. Więc to jest moim zdaniem najlepszy komentarz tego, co Europa może zrobić. Europa zaczęła się zbroić, natomiast pytanie o czas, jaki Europa ma, to ten czynnik czasu jest niezwykle istotny. No i pytanie o to, jak trwały będzie to wysiłek, biorąc pod uwagę problemy fiskalne, finansowe w państwach Europy Zachodniej, procedury nadmiernego deficytu toczone wobec niektórych państw, napięte budżety, to na przykład kwestia Francji i tak dalej. Więc tu jest szereg znaków zapytania, czy ten proces się powiedzie. A nawet jeżeli się powiedzie, to jest ostateczne pytanie polegające na tym, czy faktycznie państwa Europy Zachodniej traktują Rosję jako egzystencjalne zagrożenie. Bo sytuacja jest jednak inna niż w czasach zimnej wojny. W czasach zimnej wojny Związek Radziecki posiadał potencjał wojskowy do tego, żeby zagrozić tak naprawdę całemu kontynentowi. To był czynnik, który sprawiał, ten czynnik strachu, który był jednym z filarów powstania Zjednoczonej Europy. I tutaj o tym musimy pamiętać. I drugi czynnik był, on jakby sprawiał, że państwa europejskie jakby czuły oddech Moskwy na karku, wiedziały w związku z tym, że trzeba wydawać więcej pieniędzy na zbrojenia. W tej chwili Rosja jest zagrożeniem, ale przede wszystkim dla państw naszego regionu, dla państw bałtyckich, dla państw skandynawskich, dla Polski. Natomiast no, nawet sam przebieg wojny na Ukrainie pokazuje, że Rosja takim zagrożeniem jest w znacznie mniejszym stopniu dla Niemiec, Francji, ja już nawet nie wspomnę o Hiszpanii, co zresztą władze Hiszpanii ostatnio przy okazji szczytu NATO stwierdziły, że warto to podkreślić, tak? To znaczy chyba premier Sanchez mówił o tym, że Rosja nie stanowi egzystencjalnego zagrożenia dla Hiszpanii. No i w tym sensie ma rację, tak? No bo po prostu Federacja Rosyjska nie jest Związkiem Radzieckim. Więc ta różnica w percepcji zagrożeń i w postrzeganiu skali tych zagrożeń jest kluczowym czynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę w momencie, kiedy szukamy odpowiedzi na pytanie, czy Rosja, czy Europa Zachodnia zmobilizuje ostatecznie potencjał i będzie gotowa na konfrontację z Rosją, czyli będzie w stanie zbudować wiarygodne podstawy odstraszania. I obawy Europejczyków doskonale widać, one się ogniskują świetnie wokół tej inicjatywy Koalicji Chętnych, która miałaby funkcjonować na Ukrainie w momencie, kiedy doszłoby do zawieszenia broni. Ewolucja tego projektu pokazuje, że Europejczycy mają po prostu spore obawy przed konfrontacją z Rosją. Już teraz mówi się o tym, że ta misja powinna mieć bardziej charakter szkoleniowy, natomiast powinna mieć taki charakter odstraszający, czyli mniej brygad sił lądowych, bo tutaj też się okazało, że Europejczycy mają ograniczony potencjał, żeby wysyłać takie siły. Natomiast jeżeli już, to trochę okrętów, trochę sił powietrznych, ale generalnie przede wszystkim szkolenie i pomoc Ukraińcom, żeby oni jednak sami sobie tutaj radzili z naszą pomocą jakąś tam. No więc to pokazuje po pierwsze te skąpe możliwości, dwa przede wszystkim różnice w percepcji i skali zagrożeń. Ta percepcja zagrożenia w Polsce jest, wiadomo, największa obecnie. Natomiast w jednej z rozmów powiedział pan, że Polacy to naród histeryczny i brakuje nam chłodnej kalkulacji i dystansu do pewnych spraw. Mieliśmy przed rozmową Trumpa z Putinem
konflikt dyplomatyczny pomiędzy prezydentem a premierem, jeśli można to tak nazwać. Prezydent został wezwany na polecenie Trumpa na spotkanie z przywódcami europejskimi. Jaką taktykę teraz Polska powinna przyjąć wobec toczących się wydarzeń? Jak powinniśmy do tego podejść? Polska przede wszystkim powinna zrozumieć, że postawa Stanów Zjednoczonych, bo to jest kluczowy element, postawa Stanów Zjednoczonych wobec Europy po prostu się zmienia. Stany Zjednoczone odchodzą od roli przywództwa w świecie Zachodu, tak jak ono funkcjonowało przez ostatnie 30 lat. Coraz bardziej, a szczególnie ta administracja, zdradza taką postawę, żeby wykorzystać czy wycisnąć jak cytrynę tę dywidendę przywództwa, którą Stany Zjednoczone jeszcze sprawowały do niedawna, żeby skorzystać jak najbardziej z korzyści tutaj tego statusu, natomiast ponosić jak najmniej obciążeń. Amerykanie coraz mocniej sygnalizują, że mają ograniczony apetyt, by angażować się bezpośrednio w obronę peryferyjnych sojuszników, peryferyjnych partnerów. To jest podstawowa konstatacja, bo to nie dotyczy tylko Ukrainy, ale może również dotyczyć Polski, mimo tego, że status Polski i Ukrainy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi jest inny. Oczywiście artykuł 5 artykułem 5 i tak dalej, natomiast na koniec jest po prostu kalkulacja polityczna. I my powinniśmy czytać te sygnały, w związku z tym powinniśmy przede wszystkim skupić się na budowie własnego potencjału, szczególnie wojskowego, bo ten instrument wojskowy będzie odgrywał niezwykle istotną rolę w świecie, w który wchodzimy. Powinniśmy oczywiście budować partnerstwa regionalne z państwami, które mają podobną percepcję zagrożeń, jak Ukraina, jak państwa skandynawskie, przede wszystkim Finlandia i Szwecja, ale robić to bez przesadnych nadziei na to, że Stany Zjednoczone będą bardzo zaangażowane w naszym regionie, że może dojść do takiej sytuacji, w której Stany Zjednoczone jednak ograniczą obecność albo postanowią, że należy o statusie tego regionu porozmawiać z Rosją, co zresztą Rosja komunikowała tak naprawdę, że te postulaty przecież wyrażone jeszcze w grudniu 2021 roku przez Ławrowa cały czas są dla Rosji istotne. A przypomnijmy, że one dotyczyły nie tylko Ukrainy, ale tak naprawdę statusu geopolitycznego naszego regionu i instalacji natowskich w naszym regionie. Więc dla Rosji pod tym względem nic się nie zmieniło. Więc my nie możemy zakładać optymistycznego scenariusza, że teraz Donald Trump i kolejne amerykańskie administracje postawią na wschodnią flankę, że wschodnia flanka będzie takim najlepszym sojusznikiem amerykańskim w regionie, którym Amerykanie w zasadzie będą mogli się posługiwać. I to wywinduje nasz status w Europie. Część sił politycznych w Polsce, mam wrażenie, że właśnie ulega takiemu myśleniu, tylko to jest zbudowane na bardzo wątłych podstawach. Należy szykować się na scenariusz najczarniejszy, zakładać, że sytuacja może być nieprzewidywalna i bardzo zmienna. W związku z tym należy postawić na jak najdalej posuniętą samodzielność, tam gdzie to oczywiście jest możliwe, bo to nie jest tak, że my osiągniemy status mocarstwa regionalnego i tak dalej. Samodzielność nie oznacza statusu mocarstwowego, samodzielność oznacza dojrzałość. Więc Polska musi się stać przede wszystkim państwem dojrzałym, które jest w stanie dbać o własne interesy we własnym otoczeniu, mieć zdolność do projekcji siły we własnym otoczeniu. To są rzeczy, na które nas stać. Profesor Piątkowski mówi o złotym wieku, który Polska w tej chwili przeżywa, więc wykorzystajmy ten złoty wiek, wykorzystajmy ten potencjał, który mamy. Wymuśmy na klasie politycznej, żeby wreszcie obsłużyła to oczekiwanie społeczne, które rośnie i które się manifestuje w wielu kwestiach, od CPK przez kwestie energetyki atomowej, wielu innych rzeczy. Po prostu społeczeństwo oczekuje, że państwo polskie wreszcie zbuduje solidne podstawy podmiotowego państwa. Klasa polityczna jak do tej pory nie jest w stanie dobrze tego obsłużyć, co wywołuje też liczne napięcia w polskim społeczeństwie, bo ten rozziew między oczekiwaniami społecznymi, a tym, co klasa polityczna jest w stanie dowieść, jest po prostu coraz większy. Więc
nacisk na wymianę tej klasy politycznej, jeżeli ta dotychczasowa się, mówiąc kolokwialnie, nie ogarnie, będzie po prostu rósł. W związku też z tymi wyzwaniami, które są wokół nas. No więc to jest moim zdaniem recepta na to, żeby się odnaleźć w tej rzeczywistości, co absolutnie nie oznacza, że należy się od Amerykanów odwrócić plecami, że od Europy Zachodniej należy się odwrócić plecami, wręcz odwrotnie. Znaczy trzeba wreszcie zacząć grać dyplomatycznie, trzeba utrzymywać zaangażowanie Amerykanów na tyle długo, na ile to jest możliwe, równocześnie grać z Europą Zachodnią, przecież i z Francją, i z Niemcami. Podpisaliśmy z Francją niedawno układ dwustronny. To dobrze, wciągajmy Francuzów tutaj do naszego regionu. Trzeba zacząć grać wreszcie na wielu fortepianach, mając z tyłu głowy scenariusz, że to są tak naprawdę taktyczne ruchy, które mają obsłużyć nasz interes w krótkim i średnim terminie. Ale podstawowy ciężar i nacisk działania rządu i naszej dyplomacji powinien być skierowany przede wszystkim na budowę potencjału własnego i współpracy w regionie. Myślę, że tym mocnym apelem na koniec zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Dajcie znać, co wy o tym myślicie i do zobaczenia, do usłyszenia.